7, 8, 9. Cześć! Od ponad 100 lat rowery napędzane są brudnym, tłustym łańcuchem. Ludzie poczuli potrzebę, żeby jeździć tymi rowerami po górach. Żeby można było wjechać wysoko, okazało się, że potrzebne są przełożenia. Wymyślono więc przerzutki 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, a teraz widziałem nawet 13-biegowe. Więcej biegów to cieńsze łańcuchy i fatalne dla napędu przekoszenia łańcucha. Potem pojawiły się rowery elektryczne, ale napędy pozostały bez zmian. Więc teraz ciągniemy te łańcuchy silnikami, które mają często 100 Nm, czyli tyle, co małe samochody osobowe. Dodatkowo te duże kasety wymuszają długie wózki, które oczywiście łatwo zniszczyć, a dodatkowo ciągniemy te wózki niemalże po ziemi. Jeżeli mamy przerzutkę z długim wózkiem, to oczywiście na hak generowane są olbrzymie siły. Co się dzieje? Bardzo często gniemy haki. Jak gniemy haki, to te nasze 12-biegowe napędy przestają być precyzyjne. Co wymyślono? Wymyślono przerzutkę bez haka. Polecam. 3200 zł sama przerzutka. Co więcej, łańcuch się brudzi, łańcuch nas brudzi, łańcuch się wyciąga, łańcuch trzeba ciągle i ciągle smarować i smarować. A co gdyby w naszych ukochanych rowerach górskich zamontować pasek zębaty, który byłby bezobsługowy? A może do tego napędu paskiem dałoby się zamontować skrzynię biegów i zamontować ją w najlepszym możliwym miejscu, czyli w okolicach suportu. Pójdźmy krok dalej. A co gdyby do tej skrzyni biegów zamontować silnik elektryczny, połączyć to w jedną całość? Czy stworzylibyśmy rower elektryczny idealny? Niemiecka firma Pinion pokazała takie rozwiązanie rok temu na Eurobike'u. Świat oszalał, wszyscy zaczęli marzyć o e-bike'u na Pinionie. Jednak połączenie silnika generującego 95 Nm ze skrzynią biegów malutką jest technicznie bardzo trudne. Dodatkowo, żeby było nowocześnie jak w samochodach, Pinion wymyślił sobie, że zamontuje elektryczne sterowanie tą skrzynią biegów, co dodatkowo skomplikowało ten projekt. Pierwsze prototypy na targach Eurobike pracowały tak sobie, były głośne, coś tam strzelało, coś pykało, nie było to rozwiązanie idealne. Ale minął już ponad rok i Pinion udoskonalił swój napęd. Postanowiłem, że w dzisiejszym odcinku poszukam odpowiedzi na dwa bardzo ważne, nurtujące Ciebie i mnie pytania. Czy Pinion MGU to dobry, sprawdzony, solidny napęd, czy szwankujący prototyp? Jak z wydajnością systemu? Czy generuje duże opory? Bulls ma olbrzymią baterię. 1000 Wh. Ale pytanie jest takie, czy będę tym rowerem w stanie zrobić 2000 metrów przewyższenia, używając tylko najmocniejszych trybów? Nie ma dużo rowerów na Pinionie w naszym kraju. Dzwoniłem, pytałem i w końcu z pomocą przyszła żona pana Rafała ze sklepu Mój e-bike z Katowic. Pożyczyła mi swój prywatny rower na testy, a moja żona pożyczyła mi swoją Biedronkę, żebym mógł ten rower przetransportować z Katowic do Krakowa. Aby znaleźć odpowiedź na pytanie, ile warty jest Pinion, postanowiłem, że przeprowadzę test w Myślenicach. Na górę Chełm w Myślenicach jest bardzo fajny, wygodny, asfaltowy podjazd, a z góry Chełm idzie na dół trasa rodzinna, która jest idealna na moje obecne możliwości. Noga mnie ciągle trochę boli, w związku z tym będę używał najmocniejszych trybów wspomagania, czyli Flex i Fly. Bateria 1000 naładowana na maksa, lecimy na górę Chełm. Dziękuję. Zrobiła się godzina 14. Mam za sobą przejechane 35 km. 3 razy byłem na górze Chełm. Jak działa rower Bulls WK Evo? Pierwsze wrażenia są bardzo dobre. Przede wszystkim rower jest super wygodny. Też dzięki temu bardzo szerokiemu siodełku jest też bardzo cichy, to znaczy nie ma tutaj łańcucha, nie ma tutaj przerzutki, nic się w tym rowerze nie tłucze. Podczas jazdu jest absolutnie bezszelestnie. Jedyne co słyszymy w tym rowerze to tylko pracujący wolnobieg. Biegów w tym rowerze jest 12, Pinion te biegi zmienia bardzo dobrze. Mamy tych zmian 11 i w dwóch miejscach, tylko w dwóch miejscach zmiana jest trochę wolniejsza. Próba zrobienia 2000 metrów w pionie jest oczywiście dla mnie obciążająca, ale nie ma co marudzić, jadę dalej.
są wyświetlane biegi, bieg na jakim jestem i ja mogę zmieniać biegi w miejscu, tak? Teraz sobie na przykład daję 1 i ustawiłem sobie kadencję 75, czyli rower cały czas pilnuje, że jeżeli zacznę pedałować, to zawsze będę miał dobry bieg włączony. Zobaczcie, teraz ruszam z górki, w ogóle nie będę pedałował totalnie, a rower sam zmienia biegi po to, że jeżeli będę chciał przykorbić, to zawsze mam właściwy bieg. Nic nie robię. Już mam 10 zabitą. 9 cały czas. Ja nic nie pedałuję. Cały czas system żongluje biegami. 8 zwalniam, 6, 5. Puszczam hamulce. Przyspieszam. I już zmienia biegi. 8 już zabita. Mega sprawa, super wygodna rzecz. Góra Chełm po raz 6. Czeka mnie 6. zjazd trasą rodzinną. Zostało mi 7% baterii, więc na samą górę kolejny raz raczej nie wjadę. W tym rowerze jest dokładnie to samo co w innych rowerach elektrycznych, czyli poniżej 10%. Zdecydowanie czuć spadek mocy. Mamy już niski woltaż na baterii i dlatego ten spadek mocy występuje. Lecę dalej. Chcę zapedałować i dobry bieg, to jest naprawdę niesamowite. Godzina 17, bateria rozładowana absolutnie do zera. Dlaczego chciałem ją tak do zera rozładować? Przede wszystkim, żeby sprawdzić dwie rzeczy. Czy zostanie energia jeszcze na światło? Tak, została. I mimo to, że system pokazuje 0%, to ciągle, co ważne, działają biegi. Cały czas można biegi w tym rowerze zmieniać spokojnie sobie do domu. Można wrócić, więc to jest na pewno na plus. Bulls bardzo mi się spodobał. Oczywiście nie jest to rower do ścigania, do urywania sekund. Rower waży 27 kg, ale to jest po prostu taki, wyobraźcie sobie taki SUV, tak? Taki na przykład BMW X5, czyli ma potężne zawieszenie, dobrze to wygląda, grube opony, no i po prostu można sobie śmigać śmiało na tym rowerze. Rower bardzo uniwersalny, można powiedzieć, że taki e-bike do wszystkiego. Jak z tą wydajnością tego silnika? Sprawdziłem przed chwilą na Strawie, link do mojej Strawy na dole możecie w opisie znaleźć. Zrobiłem 75 km na tym rowerze, wykorzystując tylko 2 najmocniejsze tryby wspomagania. Ten jeden przedostatni możecie porównać do na przykład trybu Turbo w Boschu. Jest naprawdę bardzo mocny, a tryb Fly to jest naprawdę dopiero petarda. Jakie udało się zrobić przewyższenie? Zgadnijcie? 2200 metrów. Jestem w szoku. Naprawdę dobrze, mając na uwadze to, jak mocno korzystałem z wspomagania. Nogę mam ciągle słabą, nie mogę jej na maksa obciążać, więc tak delikatnie gniotłem. Natomiast bardzo ciężko dzisiaj pracował silnik. Teraz przenosimy się do studio, żeby odpowiedzieć na pytanie numer 1. Czy Pinion to pełnoprawny produkt, czy ciągle prototyp? Miałem przyjemność rozładować baterię 3 razy w tym rowerze i z pełną szczerością mogę Ci powiedzieć, że Pinion po prostu działa. Silnik jest bardzo mocny. Na pierwszych 4 przełożeniach pracuje głośno. Jestem na pierwszym biegu, będę jechał z hamulcami po to, żeby generować dla silnika dodatkowy opór. 1, 2, 3, 4, 5 ze zwłoką. Na kolejnych 4 pracuje mniej więcej tak jak Bosch albo Shimano. 6, 7, 8, 9 ze zwłoką. A na ostatnich 4 przełożeniach, czyli od 9 do 12 biegu, czyli na tych, na których jeździmy najszybciej, pracuje super cicho. 10, 11, 12, zobaczcie, 27 na godzinę, kadencja 45, bardzo mała. Fajnie, duża rozpiętość skrzyni biegów 600%. Rower na pasku jest mega cichy, nic się nie tłucze, no i przede wszystkim nie trzeba tego paska smarować. Producent, czyli firma Gates, obiecuje, że żywotność tego paska jest przynajmniej 2 razy dłuższa niż dobrego łańcucha. Mamy bardzo lekkie tylne koło, dzięki czemu zawieszenie pracuje dużo lepiej w takim rowerze, ponieważ masa nieresorowana jest dużo mniejsza.
Silnik i skrzynia, jak obiecuje producent, jest totalnie bezobsługowa. Jedyne co musimy robić, to udać się do serwisu raz na 10 000 km i wymienić w tym elemencie olej. Zmiana przełożeń w pinionie jest czystą przyjemnością. Biegi zmieniamy za pomocą elektrycznej manetki. Pracuje to wszystko super lekko. Możemy pracować w trybie manualnym albo automatycznym, ale co najważniejsze, biegi możemy zmieniać pod pełnym obciążeniem. Wady tego rozwiązania. Silnik wraz ze skrzynią jest duży, ma duży gabaryt, jest podłużny, w związku z czym producenci są niemalże skazani na projektowanie rowerów z baterią wyciąganą do przodu. Masa piniona MGU wynosi 4 kg, w związku z czym ciężko będzie producentom produkować rowery z pełnym zawieszeniem o masie mniejszej niż 25 kg. Ale co jest na plus, ten silnik wraz ze skrzynią umieszczony jest w najlepszym możliwym miejscu, czyli w okolicach suportu. Trzecia, jakże przyziemna wada tego rozwiązania to cena. Prezentowany tutaj Bulls w tej specyfikacji kosztuje 8,5 tysiąca euro i jest to jeden z najtańszych fuli na pinionie. Jest jeszcze Nicolai i Simplon, ale tam ceny zaczynają się od 10 tysięcy euro za rower w najtańszej specyfikacji. Czy w takim razie rower na pinionie jest to rower dla typowego Kowalskiego albo Grudniewskiego? Nie, dla wielu bariera finansowa będzie nie do pokonania. Masz pieniądz, to możesz mieć pinion. Jeżeli Ciebie, widzu, na taki rower stać, to gratuluję Ci Twojej dojrzałości finansowej. Tymczasem ja zabieram się do ojejowania swoich łańcuchów. Pamiętaj, tak od biedy to rzepakowy całkiem dobrze sprawdza się w lato. Natomiast oliwa z oliwek będzie zdecydowanie lepsza do smarowania łańcucha na zimę. Ale suchar. Dzięki raz jeszcze dla ekipy ze sklepu Mój e-bike z Katowic. Rowery na pinionie mają od ręki, natomiast jeżeli Ty jesteś fanem klasycznego rozwiązania, to znajdziesz u nich dużo rowerów pędzonych łańcuchem. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli wideo Tobie się podobało, to bardzo proszę o lajka i suba, to zwiększy moje zasięgi, a dzięki temu będę mógł robić więcej wideo recenzji tak wyjątkowych rowerów jak ten Bulls WK Evo 2. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym tygodniu z prądem. Hej!